Tada! Dzień dobry, berety! Dzisiaj znowu w ramach przerwy wstawiam film o trochę innej tematyce. Dostałam ostatnio od pewnej miłej osóbki gwasze firmy Himimiya. Już dawno planowałam ogarnąć gwasze, więc chyba nadszedł ten czas. Moją opinię na temat tych farb lepiej poznacie w recenzji. No a dzisiaj będę nimi malować. Oczywiście jestem bardzo wdzięczna za podarek, tym bardziej, że przyszedł do mnie z wieloma wartościowymi dodatkami. Dlatego w ramach wdzięczności będą 2 materiały na kanale, a na blogu już możecie poczytać o mojej opinii na temat tych gwaszy. Zanim zacznę, muszę wybrać odpowiedni papier. No i tak nie mogłam się zdecydować, czy wziąć robiony, czy kupiony szkicownik. Papier koniecznie musi być akwarelowy, żeby się nie marszczył. No i tak postanowiłam chyba rozdziewiczyć kupiony Strathmore. Długo na niego polowałam, więc może trzeba w końcu zacząć go używać, nie? W ogóle bardzo fajnie się rozkłada, jest szyty z papierem 300 gram, także fajnie. Czas przygotować przybory do pracy. Kubeczek składany Faber-Castell, bardzo go lubię, paleta plastikowa, no i zestaw pędzli oraz farby chemii. Jak wiadomo, gwasze to farby wodne, więc przybory dobrałam pod techniki wodne. Temat też wybrałam. Dosyć trudny i skomplikowany, ale lubię wyzwania. Ciekawa jestem, co z tego wyjdzie. No a przed rozpoczęciem pracy parę poprawek przy szkicu. Lubię gumkę chlebową, bo fajnie wybiera nadmiar ołówka, który czasem bywa problematyczny, szczególnie przy akwarelach. Najczęściej sięgam po miękkie gumki, które łatwo oczyścić i formować. No, niestety pech chciał, że nie miałam taśmy papierowej, więc nie mogłam zabezpieczyć granic kompozycji. Więc postanowiłam jednak radzić sobie bez tego i powiem Wam, że nawet jakoś poszło. Ogólnie nigdy nie malowałam gwaszami tak na serio. Coś tam kiedyś podziubdziałam, ale to w sumie nie były takie prace, wiecie, prace. Tak więc można powiedzieć, że to mój pierwszy raz z tą techniką. No a pierwsze wrażenia? Całkiem spoko. Wiele wybaczają, tak więc każdą pomyłkę można naprawić. To bardzo dobry argument, aby sięgnąć po gwasze. Te farby nie są permanentne, więc jak każde klasyczne reagują na wodę. Reagują nawet po wyschnięciu, więc można fajnie blendować wszystkie warstwy ze sobą. Wystarczy mazać mokrym pędzelkiem. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać czyste kolory i nie chcemy, aby wcześniej nałożone warstwy się rozmyły, no to trzeba poczekać, aż te warstwy dobrze wyschną. Dodatkowo z każdą kolejną warstwą nakładamy gęstszą konsystencję farby. W przeciwnym razie może nie zakryć ona tego, co jest pod spodem. Tak więc ja już popełniłam błąd. Machnęłam się i zrobiłam chodnik tam, gdzie powinien być krawężnik. Nieładnie, Marcysia, nieładnie. No, na szczęście gwasze są kryjące i mogłam to łatwo zakryć i naprawić. Warstw można nakładać bardzo wiele. Tak więc, jak widać, poprawka nie była taka problematyczna, jak się mogło wydawać.
Gwasze bardzo szybko schną, więc nie miałam za dużo czasu, aby sobie podziubdziać tak jak to robię przy olejach. Mimo wszystko uważam, że to bardzo fajna technika plenerowa. No i niestety troszkę mi się tu pochlapało, ale można to ściągnąć, także bez obaw. Ogólnie używałam pędzelków z naturalnym włosiem oraz tych syntetycznych. Zrobiłam sobie taki miks, aby sprawdzić, które lepiej się sprawdzą. No i w sumie oba gatunki radziły sobie bardzo dobrze, ale chyba lepiej brać syntetyki o miękkim włosiu. Zerknijmy sobie jeszcze, jak to wygląda. No i chyba dobrze. No a w tle oczywiście Lubuskie Centrum Czystości, czyli mój relaksujący hit sezonu w ostatnim czasie. Pan sobie jeździ i czyści dywany przy relaksującej muzyczce. No, tak po prostu. Niestety do tej pory nie potrafię odkryć, w czym tkwi fenomen tego kanału i że w ogóle wpadłam w to jak śliwka w kompot. No, ale wracając do gwaszy. Niestety mają one to do siebie, że gdy schną, ciemnieją. Dlatego od razu warto rozrobić sobie więcej koloru, bo potem trudno trafić z odpowiednim odcieniem. Najlepsza konsystencja do malowania powinna być początkowo bardziej wodnista, a potem coraz bardziej kremowa. Czyli im bliżej końcowej warstwy, tym gęstsza farba. Dzięki temu nie rozmyjemy warstw nałożonych wcześniej. A ta praca zajęła mi około 5 godzin. Same farby bardzo mi się spodobały. Mają ładne, nasycone kolory, no ale niestety są w kubeczkach, co sprawia, że szybko wysychają. Ale to nie jest problem. Jeżeli będziemy o nie odpowiednio dbać, wystarczą na długi czas. O tym możecie już poczytać na moim blogu, ale jeżeli wolicie oglądać, to będzie również recenzja na kanale. W związku z tym, że gwasze reagują na wodę, udało mi się szybko pozbyć wcześniej powstałych plamek. Tak naprawdę wystarczył pędzelek z czystą wodą i ręcznik papierowy. A tak wygląda końcowy rezultat. Ja jestem zadowolona, a Wy co sądzicie? Na pierwszy raz to chyba nie jest tak źle, co? No, teraz trzeba przybić datę. Uwielbiam datowniki. Tatra! No. I także tak, na dzisiaj to tyle, moi kochani. Taki odstresowujący odcinek i nie wymagający myślenia. Trzymajcie się cieplutko i do następnego czarnego bereta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pa, pa!